the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jak pewnie ostatnich dniach tam się coś wam pewnie mignęło związane z migracją głównie nowicjusza. Pewnie widzieliście, że Lilith parę zmian wprowadza, a dokładnie aby ulepszyć zrównoważenie rozgrywki dla nowych królestw, w których wkrótce zawiesimy rozdawanie przedmiotów migracji nowicjusza, postaci stworzone po 26 marca o 7 UTC, czyli na tą chwilę 8 rano, nie będą już otrzymywać przedmiotu migracyjnego nowicjusza. Dziękuję za wspieranie Rise of Kingdoms, mamy nadzieję, że gra ci się spodoba. Czyli co to oznacza dla nowych graczy? Przede wszystkim to, że jeżeli byliście w jakiejś tam grupie migracyjnej i robili projekt skoczka i na przykład szliście w to, że robiliście na przykład powiedzmy na docelowym KD, powiedzmy nie wiem, tam 3772 skoczka i tam czekaliście tam powiedzmy 6-7 dni, jak się pojawi nowe KD, na które będziecie docelowo migrować. Czyli tak jak było na przykład w przypadku, jak ja tam miałem w planach grę na 3777, czyli na królestwie takich już powiedzmy no, większości youtuberów, no to jeżeli była taka tylko wiecie opcja, no to wtedy po prostu można było migrować. Tego już po prostu po 26 marca nie będzie, więc jakiekolwiek takie projekty skoczka no idą w niepamięć. W tym momencie zostają chyba projekty tylko ze sleeperami, czyli ktoś jak tam chyba wybijał, jak dobrze pamiętam, konto chyba nasze gdzieś na 16 poziomie, na jakimś wcześniejszym KD i potem je przenosił jako w zasadzie migracji, z tego co wiem. Musiał mieć 16 ratusz, tak, musiał 16 ratusz wbity. No i przenosił jakby tak na jednym tym paszporcie do docelowego KD. To się nazywało konto Sleeper, z tego co pamiętam. Jeżeli się mylę, no to możecie mnie poprawić. Dlatego jak mówiłem wam, że jest projekt, który no miałem w nim uczestniczyć, ale wypadł akurat w KVK, więc nie mogłem. Na Królestwie 3777. Jest to królestwo właśnie tych youtuberów, teraz nie da się do niego podejść, bo nie są w trakcie KVK, oni w trakcie są tam wszystkiego jakby budowania tego KD. Wiem, że tam no dzieje się nieźle, zresztą jest dużo graczy, no to akurat na tym królestwie ten właśnie taki projekt skoczka miał miejsce, miał projekt migracyjny dotyczący też stripperów, oni tam naprawdę dużo informacji wrzucali, więc kto tam z Polski w to poszedł, no to szapoba, bo wiem, że tam się dosypiają trochę złote skrzynie, wiem, że tam też no youtuberzy idą w nowe konta, więc totalnie wszystko będzie free. Więc co tu dużo mówić, no opłacało się, jeżeli ktoś tam się dostał i jest w My Sojuszu i jakoś tam też spenduje z Polaków, no bo wiem, że różnie z tym bywa, nie? No ale samo to, no pomysł Lilith, no mieliśmy tam takie informacje drobne, że planują że coś tam, wiecie, że chcą na przykład zrobić właśnie ten myk związany ze zmianą. No ale jak to będzie ostatecznie, no to nie wiadomo, nie dali nam jakiejś odpowiedzi. Tym bardziej, że widzimy, że oni coraz bardziej prą do tego, żeby KVK 1, 2 dla nowych graczy było dużo wygodniejsze niż było no, przez ostatnie tam 2 lata, gdzieś tak 2-3 lata. Wiecie, migracje, 50 migracji, 30 migracje między KVK starych kont i to tak bardzo mocno starych. I zabijało grę w pewnym momencie na KVK 2 głównie, bo jedynka to jeszcze była taka w starym stylu grana. Też porobili bardzo dużo eventów, wydarzeń i mi się zdaje, że gracze free to play mają więcej możliwości się do rozwinięcia. Zresztą jak robiłem samouczek z Rise of Kingdoms, to robiłem właśnie na jakimś tam kadeku, gdzie sobie rozwijałem to. Szkoda, że nie udało mi się tam jakby robić tego konta na 377 i tam co sobie rozwijać i po prostu skoczyć i mieć tam takie drugie konto. No ale po prostu było spowodowane tym, że po prostu podczas KVK to wyszło, że robią skoczki. Ja nie miałem na to czasu w tym momencie, żeby grać KVK i to, więc po prostu wziąłem i odpuściłem. Potem jak już skończyłem KVK, oni już chyba skakali na 377. Czy też był dzień przed skokiem, więc ja też byłem już wiecie parę dni w plecy. Więc ogólnie ten temat no, musiałem zostawić i nie uczestniczyć w tym, a chciałem. No, tak jak pisałem z Apokalipte i tam 2 innymi youtuberami, że jeżeli to wypadnie podczas KVK, to ja po prostu nie pomogę, nie wesprze ich. A wiem, że tam paru Polaków gra, bo parę osób mi pisało na tym 377. Więc zobaczymy jak chłopakom to wypali. Pierwsza KVK będzie, jedynka będzie jakby taką odpowiedzią na to wszystko.
No i sam pomysł lead a propos migracji jest dość ciekawy. No co tu dużo powiedzieć na temat tej jakby tak powiedzieć, no skasowania tego projektu, tych projektów. Bo pewnie jak te projekty, wiecie, się dalej będą na jakieś KD otwierać, tylko to już nie będą, no nie można nazwać tego projektem Jumper, no bo w tym momencie projekty Jumper będą jakby tak powiedzieć skrócone, głównie tam chyba z tymi slipperami będzie taka opcja. Szkoda z jednej strony, że nie ma tego, ale z drugiej strony rozumiem, bo gracze mieli na start nowego KD, mieli no do przodu dużo. Jeszcze ci, co spendowali potem, na przykład zrobili sobie tam do tego 7 poziomu wszystko, pozbierali sobie surowce, porobili barbów i tak dalej i nagle, wiecie, wskakują od razu do KD, gdzie hard push idzie spending, no i mają po prostu dużo więcej możliwości niż taki zwykły gracz, powiedzmy medium player, nie? Więc no i sam pomysł lead nie był zły i ja go traktuję jako plus, tym bardziej dla nowych graczy. Słuchajcie, w tym momencie mi się wydaje, że dla rozwinięcia konta w tym momencie już jest lepiej niż było parę lat wstecz i jednak te konta możecie sobie rozwijać w miarę spokoju. Te słapy w KVK, czy oni zauważyli, że wiecie, że te po KVK 2 nagle ludzie przestają grać albo próbują skoczyć znowu na KVK 2. No i też hamują troszkę rozwój moim zdaniem konta, chociaż taki skok na KVK 2 ponownie nie powinien aż tak bardzo hamować, ale no znam osoby, które potrafią bardzo dobrymi, jakby tak powiedzieć, o widzicie, nawet mikrofon się przesunął, bardzo dobrymi kontami migrować na KVK 2, czy migrowali do grudnia 2024 na KVK 2 i powtarzali je tam, nie wiem, 3 razy. No, nie będę ukrywał, jeżeli masz konto już SOK i chcesz grać KVK 2, nie wiem, 2-3 razy na takim koncie, to cofasz je, nie? Robisz dużo złego dla swojego konta. To nie jest duży plus i tracisz na tym bardzo dużo. Więc te migracje zostały ukrócone. No chyba w Królą zostały chyba te migracje między KVK oczywiście i te specjalne. Przypuszczam, że te specjalne jeszcze działają tak, działały wcześniej, czyli po prostu aplikuje ktoś soka i tam macie, nie wiem, 3-4 miejsca, może teraz jest więcej, bo nie wiem jak z tymi biletami to jest rozwiązane. Po KVK ile tam można zdobyć tych biletów, żeby więcej ludzi zrekrutować. Ciężko mi jest powiedzieć na tą chwilę, jak to działa w KVK 2 czy też 3. No ale jeżeli jest jakaś tam właśnie taka opcja, że ktoś, wiecie, ściągnie swojego maina no to ja to rozumiem, że tam, wiecie, 3-4 kont się ściągało, to ja to rozumiałem bardzo, bo uważam, że to jest nawet logiczne, no bo robisz konto nowe, prowadzicie je z innymi graczami R4, no i potem ściągacie najlepsze swoje konta, które na przykład gdzieś tam są na innych KD starszych, no i chcecie tam je rozwijać, tam prowadzić królestwo, mieć po prostu jakby taki backup starego konta, który zawsze obroni przed jakimś tam farm killerem, czy innymi MG złodziejami i tak dalej. Więc to jest moim zdaniem na duży plus, jeżeli to tak dalej działa, jeżeli chodzi o migrację tą ticketową od króla. No ale sam projekt Jumper, widzieliście już chyba u mnie 3 filmiki dotyczące polskich grup projektu Jumper. A nie, albo tam były dwie polskie i jedna była zagraniczna i powiem wam, że widzieliście jak to się kończyło. Się albo rozpadało jeszcze zanim wskoczyło, albo po prostu się rozpadło w trakcie tego wszystkiego, bo wszystkie jakie tam do gaduszki czy do gadania szły w niepamięć, więc szkoda, naprawdę bardzo szkoda wtedy takich wiecie graczy, bo tracili na tych projektach Jumper, nie rozwijali się moim zdaniem. Więc no lead dąży do dobrych opcji. Zresztą widziałem, że tam jakieś pakiety się pojawiły dla chyba nowych graczy, że mogli mieć... Czekajcie, czy ja to znajdę. Czekajcie. Zaraz tylko zobaczę. Tutaj mam to. Chcę wam zobaczyć, czy mam gdzieś screena tego, bo tam chyba gdzieś miałem screena a propos tych nowych pakietów. O, chyba znajdę dla was specjalnie. Może tylko w przeglądarce i już wam... To chyba jest jak dobrze tam czytałem, to jest właśnie dla tych nowych graczy. Czekajcie, czy to tak? Tak, to chyba będzie to, tylko... Tak. I tak widzicie, tu są nowe pakiety za tam 5 dolców do niby budowania, do technologii, jak pewnie tam ruszycie taką wersję typową dla pionierów.
Więc no ciekawie to rozwijają. Ja takiego czegoś nie widziałem na Soku jeszcze tutaj, że to Sok miał głównie to chyba jest dla tych nowych kont. Więc no fajnie, że jakoś tam wspierają, a to wiecie, to nie są jakieś tam duże sumy, więc fajnie, że jakoś tam można na starcie rozwinąć no chociaż też te speed-upy nie powalają, no ale na starcie takie coś, to taki mały zakup to jest moim zdaniem duży plus, nie? Więc tyle a propos projektu Jumper. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i sami ocencie, czy Lili dobrze zrobiła, czy też nie. Możecie dawać informacje w komentarzach i możemy tam sobie popisać, jakie jest wasze oczywiście zdanie do tej całej sytuacji. Trzymajcie się, do zobaczyska. Elo.